Więc w ostatnim odcinku wspominałem, że muszę zmienić miejscówę, bo w Ushuaii jestem tylko na jedną noc. No to właśnie dotarłem na miejsce, zmieniam miejscówę, a to jest mój nowy nocleg. I jak się może domyślacie, ruszymy nim na najbardziej niedostępny kontynent świata, na 7. kontynent, jak się o nim mówi, na Antarktydę. O, taki widok jeszcze na Ushuaię. Jeszcze nie wypłynęliśmy, ale dobry moment. Chłopaków nie ma, a jest nas tutaj 3 w kajucie, żeby wam pokazać nasz pokoik na najbliższe 10 tygodni. 10 dni. Tu oczywiście najbardziej zawalone rzeczami łóżko to moje. Tutaj jest jeszcze jedno. I szybko łazieneczka. To ja, witam. I tak to się prezentuje, proszę Państwa. To jest mój dom, pływający dom na najbliższe 10 dni. Także zapraszam na przygodę. A tu już mamy plan na dzisiaj. O 5:30 jakieś przywitanie i o 18:00 wypływamy. Gracias. Salut! Salut! To się dzieje, proszę Państwa. Za chwilkę wypływamy. Opuszczamy Ushuaię, opuszczamy Argentynę i ruszamy przez tą groźną i trudną cieśninę Breaka. Jak widzicie, pozycja statku się zmieniła. Widać też ruch. A to oznacza, że oficjalnie płyniemy. Papa Ushuaio. My zmierzamy w tamtym kierunku, czyli ku nieznanemu, ku Antarktydzie. A tu na dole widzicie zodiaki, czyli te pontony, którymi będziemy pływać na wyspy i na kontynentalną Antarktydę. Przed chwilą mieliśmy pierwsze szkolenie. Troszkę opowiedziano nam o statku, a za chwilkę mamy safety drill, czyli jakby próbę zachowań w razie jakiejś awarii i będziemy symulować sytuację, w której będziemy się ładować do tej właśnie łódki, którą tu widzicie po boku. Wyobraźcie sobie, że jedna z nich mieści 50 osób, jest tam, w ogóle jak widzicie, to jest prawie że jak łódź podwodna, tylko że ona pływa po wodzie. Można nią przez 6 dni, tam są racje dla 50 osób na 6 dni i racji i wody oraz sprzęt też do gotowania. Jakby można było sobie coś złowić. Jest też sprzęt do łowienia i tak dalej. Więc teoretycznie można w takiej łodzi naprawdę długo czekać na ratunek. Mam nadzieję, że totalnie mi się ta wiedza do niczego nie przyda, ale jakby co, lepiej niż w Titanicu, bo mamy na pewno miejsca w szalupach dla wszystkich. Ushuaia jest tu. Już bardzo daleko odpłynęliśmy. Piękny zachód słońca. Niesamowite. No i dobra, później kolacyjka i zobaczycie, co się je podczas rejsu na Antarktydę. Przyszedł czas na co wszyscy zawsze czekają, czyli pierwsza kolacja na statku płynącym na Antarktydę. I powiem wam, jest tu dość luksusowo. Tu mamy sałatkę z balsamico, z jakimś grejpfrutem, cebulką, pomidorami. No, wygląda całkiem. I do tego bagieteczka. A, przepraszam, jeszcze posypka z parmezanu. A jakże. A tu mamy makaronik z warzywami, bardzo apetyczny. I na deser miseczka owoców. Pysznie i zdrowo. Ponieważ dziś w nocy już będziemy w cieśninie Drake'a i będzie mocno bujać, dostaliśmy leki. Zupełnie jak w Himalajach braliśmy na chorobę wysokościową, tak teraz podobną tableteczkę biorę, ale na chorobę morską. No to siup. I tak kończy się pierwszy dzień naszego rejsu w najbardziej niedostępny rejon świata, na Antarktydę. Nade mną jest teraz 1 000 000 gwiazd, a przed nami niebezpieczna cieśnina Drake'a. Zobaczymy jak to będzie, ale
Emocje są niesamowite. Życie jest piękne, proszę Państwa. Do zobaczenia jutro rano. The next day. Zaczynamy dzień drugi na statku na Antarktydę. Państwa, zaczynamy oczywiście od kawusi. Oprócz tego u mnie jakiś croissancik i bekonik, ale generalnie pokażę Wam, jak wygląda tutaj śniadaniowy bufet. Przede wszystkim chcę zwrócić Waszą uwagę na to, jak zmienia się pozycja horyzontu. To znaczy, że buja dość konkretnie. Jesteśmy w cieśninie Drake'a, jak już chyba mówiłem 73 razy, ale jest to fakt. Więc dużo rzeczy nie ma już, ale to dlatego, że ludzie przychodzą punktualnie. Ale tu jest stacja soczków, tu jest stacja mleka, płatków. I tu jest bufecik z owsianką, bekonem, croissantami, owoce, szynka, ser, elegancko. No i to jest bufecik. Jak widzicie, jest tryb Jack Sparrow. Trzeba naprawdę chodzić tutaj z taką przeciwwagą cały czas, ale jest fantastycznie. Jest jeszcze druga sekcja bufetowa, która polega mniej więcej na tym samym. Mamy też jakieś nutelki, pieczywka. Nawet podczas przeprawy przez cieśninę Drake'a mamy dostęp do pokładu. Jak widzicie za mną horyzont troszkę zmienia swoje położenie. Mamy dostęp do pokładu zewnętrznego. Tego pokładu z zodiakami i to jest pokład, który jest z tyłu łodzi. Do bocznych pokładów nie mamy dostępu, oczywiście, bo łatwo by było wypaść. Tutaj mamy zainstalowane barierki i można sobie wyjść, ale raczej nie będę z tego specjalnie korzystał, bo zimno i nie ma za bardzo po co. A też z aparatem tu na pewno nie będę wychodził szukać jakiejś zwierzyny, no chyba, że się trafi jakiś wieloryb albo coś. Ale no, po śniadanku i po drugiej tabletce wracam do normy, bo poranek był troszeczkę ciężki, muszę przyznać. W sensie czułem tak troszeczkę, że no, wybujało mnie, też w nocy się budziłem z 2 razy, ale generalnie do przeżycia. Z tym, że podobno warunki pogodowe są dobre, więc a nie ma tak być przez cały dzień, po południu ma być gorzej, więc no, zobaczymy, jak to wypadnie w praktyce. No dobra, wracam do środka, bo wieje. Korzystając z chwili, że jesteśmy na najbardziej niebezpiecznym odcinku naszej trasy i fantastyczne w naszym statku jest to, że mamy politykę otwartego mostka, czyli każdy może wejść na mostek, tam gdzie siedzi kapitan i obsługa statku, która nim steruje. No to chodźcie za mną. No więc to jest sterownia całego naszego statku. Wow. Dobra, muszę się oprzeć o ścianę. No, dobra. Tak jest, zdecydowanie tryb Jack Sparrow tutaj mega pomaga. Dobra, proszę Państwa, kończę, bo muszę się czegoś przytrzymać. Dobra, jedną z rzeczy, którą będziemy mieli dość często tutaj, są różne wykłady. I dzisiaj będzie wykład o antarktycznym traktacie. Już się zaczyna, także. Natomiast drugi wykład, który się skończył w międzyczasie, był o ptakach. I teraz idziemy pooglądać ptaki. Zobaczymy, co nam się uda wypatrzeć w tym bardzo surowym klimacie. Tutaj nic dookoła nie ma, ale jakieś ptactwo najwyraźniej się znajdzie. Zobaczymy. Po wykładach i po birdwatchingu, po obserwacji ptaków, mamy obiadek, proszę Państwa, kolejny i zaczynamy od przystaweczki kuskusu. Tu jest jakieś tam pieczywko, woda dla nas. Zaraz zobaczymy, co jest daniem głównym. Jako że wypływaliśmy z Argentyny, nie może zabraknąć argentyńskiej wołowiny. Tutaj w formie takiej pieczeni troszkę poprzerastanej.
Wygląda znakomicie. Trochę tłustawo, ale przy tych pogodach i temperaturach chyba można sobie na to pozwolić. Wgryzamy się. I na deser musik kawowy, proszę Państwa. Dla zabicia czasu będziemy grać w grę, która nazywa się Pass the Pigs. Czyli będziemy rzucać świnkami i zależnie od ich pozycji będziemy sobie dopisywać punkty. I są, jak widzicie, 5 points. 6. No, just the 5. for that. Just the So that's 5. 5. So you can either bank that 5 or roll again. i określona pozycja świnek daje Ci odpowiednie Generally, punkty. first round, if you can get Tak, above w skrócie. 20, 25, you're doing pretty good. I tu mamy punkty. Oh, and you have to play it as it lies. Alright. Another 5. Do 3 razy sztuka. Player number 4 to ja. I udało mi się wygrać. This is how we roll. Czas na małą przekąskę. Mała drzemeczka za mną. Była fantastyczna. Jak tak buja, to można spać i spać. No ale nie spać, zwiedzać. Kolejny wykład za nami. Tym razem było o ptactwie Oceanu Południowego i właśnie okolic Antarktydy. I aż mi się przypomniały czasy studiów, bo cały wykład przespałem. Zaczynamy kolacyjkę dnia drugiego. Zaczynamy od sałatki à la Cezar z kurczakiem, grzaneczkami parmezanem. Bardzo elegancko. I na drugie, właściwie główne danie, wjechał wegetariański ryż z warzywami. Taki prosty, skromny, ale na pewno smaczny. A tu deserek i deserek zbiera chyba pulę dzisiaj, bo to jest pieczone jabłko z karmelem i białą czekoladą. Ale tu się nie możemy obyć bez dabka, więc nadchodzi dabek, uwaga. Jeszcze nie widzieliśmy gór lodowych, ale za tydzień dopłyniemy już do Antarktydy, gdzie czekają nas pierwsze spotkania z wielorybami, pingwinami, fokami, całym tym bezkresem lodowej pustyni. Dajcie znać w komentarzu, czy wybralibyście się na taki rejs i co Was najbardziej zaskoczyło na naszym statku. Do zobaczenia za tydzień!